Nie jest jasne, czy to Rosjanie odpowiadają za nowy kryzys zanieczyszczonej ropy, który odczuły m.in. rafinerie pod kontrolą Polaków. Jednakże historia uczy, że mogą używać takich działań do wrogiej polityki zagranicznej. Jest 16 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest cotygodniowy komentarz Energy Week. Czy Rosjanie odpowiadają za nowe zanieczyszczenie ropy? Media stawiają pytanie, czy nowe zanieczyszczenie ropy w czeskiej rafinerii Orlenu nie jest skutkiem sabotażu Rosji. Polacy podkreślają, że nie miało wpływu na bezpieczeństwo. Incydent ten nie miał wpływu na ciągłość pracy rafinerii Orlen w Czechach, komentuje ta spółka w Energy Drink. Według rumuńskiego portalu G4Media.ro władze Rumunii badają, czy zanieczyszczenie ropy z Azerbejdżanu docierającej do Europy Środkowo-Wschodniej mogło być celem sabotażu Rosji mającego sparaliżować rafinerię w regionie. Zanieczyszczenie dotarło m.in. do rafinerii OMV Petrom w Rumunii. Warto przypomnieć, że zanieczyszczenie ropy w ropociągu Przyjaźń w 2019 roku doprowadziło do przerwy dostaw z użyciem tego szlaku. Wynosiła ona w Polsce 49 dni. Rosjanie do chwili obecnej nie zapłacili odszkodowania za straty z tego tytułu. Śledziłem tę sprawę na bieżąco każdego dnia i pamiętam, że najpierw Rosjanie mówili o problemach technicznych, potem unikali odpowiedzialności, a kiedy w końcu wina spadła na rosyjski Transneft, nikt nie dostał odszkodowania. Polskie firmy jak Orlen czy Lotos dalej czekają na te pieniądze. Zacznijmy od małego kalendarium. 19 kwietnia 2019 roku do polskiego systemu rurociągowego zaczęła trafiać zanieczyszczona ropa naftowa REBCO z Rosji. REBCO to mieszanka rosyjska, która ma właściwości chemiczne, które można stwierdzić i właśnie przy badaniach chemicznych już na terytorium Polski zostało stwierdzone wysokie zanieczyszczenie tzw. chlorkami organicznymi, mogące spowodować awarię instalacji rafineryjnych. Chlorki organiczne to składowe ropy przed jej oczyszczeniem. Zanim wejdzie do systemu, musi zostać oczyszczona, bo chlorki organiczne mogą niszczyć infrastrukturę przesyłową przez to, że powodują korozję i inne zniszczenia. A zatem wtłoczenie takiej zanieczyszczonej ropy do systemu przesyłowego zagrażało całej infrastrukturze i trzeba było zatrzymać dostawy po to, żeby chlorki organiczne nie zniszczyły nam ropociągu Przyjaźń w czasie, kiedy większość ropy sprowadzaliśmy wówczas jeszcze z Rosji, o czym warto pamiętać. 24 kwietnia 2019 roku nasze Ministerstwo Energii oraz spółki PERN, Orlen i Lotos podjęły decyzję o zatrzymaniu odbioru ropy w punkcie Adamowo na granicy polsko-białoruskiej właśnie po to, żeby nie dopuścić do uszkodzeń infrastruktury. Sektor naftowy testował różne mechanizmy kryzysowe, opierając się na zgromadzonych zapasach, na szczęście mieliśmy ich dużo, i alternatywnej infrastrukturze. I tutaj kłania się oczywiście naftoport w Gdańsku. Mogliśmy dzięki niemu sprowadzać surowiec spoza Rosji, poradziliśmy sobie dzięki zapasom, dzięki dostawom z innych kierunków i zanieczyszczona ropa zgromadzona w naszych zbiornikach stopniowo była domieszkowana do ropy normalnej, czystej, po to, żeby polski rynek paliw nie odczuł problemów z tego tytułu. Mieliśmy 3-miesięczne zapasy interwencyjne dzięki ustawie o zapasach, która była bardzo dobrym rozwiązaniem prawnym, powtarzanym w krajach europejskich po kryzysie energetycznym i dzięki temu zwiększyliśmy też udział dostaw spoza Rosji w portfelu Orlenu i Lotosu, który potem został już przejęty przez Orlen. Warto pamiętać, że obecnie Polska nie sprowadza żadnej ropy z Rosji. Kryzys zanieczyszczonej ropy z 2019 roku pokazał znaczenie dywersyfikacji, umocnił potrzebę uniezależnienia się od rosyjskich surowców, czemu sprzyjała rozbudowa importu morskiego, uwaga, naftoport, oraz inwestycje w nowe kierunki dostaw. Polska sprawdziła nasze mechanizmy bezpieczeństwa dostaw, kryzys stał się argumentem za wzmocnieniem dywersyfikacji i budową parasola ochronnego we współpracy z Unią Europejską. Warto pamiętać, że podobne problemy z gazem rosyjskim sprawiły, że Polacy byli też przygotowani na całkowite zatrzymanie dostaw gazu z Rosji kilka lat przed kryzysem energetycznym. Kiedy on w końcu nastąpił, zrealizowaliśmy plan B wtedy, kiedy był potrzebny. Nie było to dla nas żadne zaskoczenie, w przeciwieństwie na przykład do naszych sąsiadów zza Odry, którzy byli bardzo zaskoczeni, a ich gospodarka zanotowała recesję przez niedobór gazu z Rosji.
Problemy z rosyjską ropą zakwestionowały wiarygodność dostawców ze wschodu, a także wpłynęły negatywnie na wizerunek Rosji jako pewnego partnera energetycznego. My w Polsce to zawsze wiedzieliśmy i na przykład przy dyskusji o Nord Stream 2 przypominaliśmy, że nie jest to dostawca godzien zaufania, ponieważ jego wiarygodność jest zakwestionowana. Jego działania kwestionują tę wiarygodność i nie można mu ufać. Kryzys zanieczyszczonej ropy z 2019 roku może być dzisiaj postrzegany jako test przed kryzysem energetycznym z 2021 roku. W 2021 roku Gazprom obniżył dostawy gazu do Europy, windując ceny tego surowca oraz energii elektrycznej. Warto przypomnieć, że duża część wytwarzania energii elektrycznej w Europie Zachodniej zależy od gazu, więc koszty wytwarzania tej energii zależą od ceny paliwa gazowego, a zatem kryzys energetyczny z sektora gazowego przeniósł się do elektroenergetycznego i jest to pewne memento wobec planów zwiększania udziału gazu w energetyce polskiej. Działania Rosjan z 2021 roku mogły być sposobem na paraliż Europejczyków w obliczu inwazji na Ukrainie. Warto nadmienić, że kryzys zanieczyszczonej ropy w 2019 roku też mógł temu służyć. To znaczy mógł paraliżować Europejczyków, żeby nie podejmowali określonych działań. Zatrzymał bowiem dostawy ropociągiem Przyjaźń z Rosji do Czech, Słowacji, Węgier, Polski oraz Niemiec w czasie, gdy trwały rozmowy o dostawach nierosyjskich na Białoruś. I rozmawiałem na ten temat z Polakami, z Białorusinami, także rozmawiałem na ten temat, bo ambasada białoruska wówczas była bardzo aktywna. Polski PERN przygotował rewers ropociągu Przyjaźń na wypadek dostaw z USA na Białoruś. O takich dostawach rozmawiał sekretarz stanu USA Robert Gates w Mińsku. W grę wchodziły także dostawy LNG przez Litwę na Białoruś. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie ze względu na krwawą rozprawę reżimu Aleksandra Łukaszenki z protestami opozycji po sfałszowanych wyborach z 2020 roku. Skala zanieczyszczenia ropy w 2025 roku jest na szczęście mniejsza i oto co mówi na ten temat Orlen, uchylając rąbka tajemnic. Pierwsze informacje o zanieczyszczeniu chlorkami organicznymi w terminalu załadunkowym BTC Seyjan w Turcji pojawiły się w drugiej połowie lipca. Kilka tankowców zostało załadowanych ropą o podwyższonym poziomie chlorków. Na chwilę obecną brak informacji, co mogło spowodować zanieczyszczenie w terminalu załadunkowym w Turcji. Przypomina Orlen w komentarzu dla podcastu Energy Drink, za który dziękuję. Ładunki Azeri, czyli gatunku ropy azerskiej, zakupione dla Orlen Unipetrol, zostały przebadane przed rozładunkiem pod kątem obecności chlorków organicznych i w żadnym z tych ładunków nie wykryto zanieczyszczeń, tłumaczy Orlen. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zanieczyszczenie chlorkami ropy, którą odbierał Orlen Unipetrol, nastąpiło w systemie przesyłowym TAL, chodzi o ropociąg transalpejski oczywiście, z uwagi na zanieczyszczony ładunek innego odbiorcy. Czyli ropa się wymieszała, nie ma oddzielnych mieszanek w jednym ropociągu, to wszystko płynie razem. Informacja o zanieczyszczeniu przesyłanej ropy przekazał operator rurociągu TAL, kiedy ropa była w drodze do Czech, co umożliwiło współpracę z Mero, operatorem czeskim. Pozwoliło to na bezpieczne odseparowanie zanieczyszczonej ropy w oddzielnych zbiornikach i uniknięcie dalszego zanieczyszczenia systemu na terenie Czech, dodaje Orlen. Incydent ten nie ma wpływu na ciągłość pracy rafinerii Orlen w Czechach. Zanieczyszczona ropa Azeri będzie stopniowo rozcieńczana innymi dostawami do bezpiecznego poziomu zawartości chlorków tak, by mogła być przerabiana w rafinerii. Ponieważ do zanieczyszczenia ropy dostarczonej do Orlen Unipetrol doszło w systemie przesyłowym, za ustalenie przyczyn odpowiadają operatorzy rurociągów, czytamy w komentarzu Orlenu i pewnie za jakiś czas operatorzy jak czeskie Mero albo inni operatorzy na szlaku dostaw tej azerskiej zanieczyszczonej ropy będą publikować raporty, w których czegoś może się dowiemy na temat zanieczyszczenia ropy. Natomiast spekulacje będą trwały. Różne moje kontakty w Europie Środkowo-Wschodniej też biorą pod uwagę taką możliwość, że jednak to był sabotaż rosyjski. Wiadomo, że nie możemy pójść w ekstremum, czyli wszędzie szukać tego rosyjskiego śladu, ale niestety infrastruktura krytyczna NATO i Unii Europejskiej jest stale zagrożona przez Rosjan. W ostatnim czasie słyszeliśmy na przykład o tym, że zakłócenie pracy elektrowni wodnych w Norwegii to sprawka Rosjan i mówią o tym oficjele. Więc należy potraktować taką możliwość poważnie, należy ją zbadać. Wciąż jeszcze nie złapano nikogo za rękę, ale przezorny zawsze ubezpieczony, bo nie wiadomo czego się spodziewać po Rosjanach. Niestety najczęściej najgorszego,
możliwego. A co Państwo o tym myślą? Zapraszam do dyskusji, do komentowania, do subskrypcji tego kanału. Na koniec, jak zawsze, pragnę pozdrowić moich patronów z Patronite, czyli Michała Czaję oraz Lecha Zabłockiego. Zapraszam do tej formy współpracy, bo w grę wchodzi wspólne nagranie odcinka, więc warto. Link jest na dole. I na koniec dodam, że jest już prawie 14 000 subów i lecimy dalej. Zachęcam do subskrypcji. Przy okazji składam życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Energetyka. Życzę nam wszystkim bezpieczeństwa energetycznego i pasji, która może towarzyszyć analizie sektora energetycznego i paliwowego, której poświęcam się każdego dnia. Następny Energy Week oczywiście za tydzień, od poniedziałku do piątku jak zawsze Energy Drinki z pigułką informacyjną. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.